I kolejne, słuchajcie, wjeżdżają kuleczki. Tym razem coś na słodko, czyli kulki mleczne. To też będzie taki mój pierwszy raz. Chcę uzyskać coś takiego pomiędzy, no już są takie kulki, to jest taki Alive System, no wiadomo, no nie mam tych komponentów, takich kulek robić nie będę, ale właśnie takie mleczne kuleczki. Co tutaj będzie? Oczywiście pół kilo miksu bazowego, to wiadomo. Będę tutaj również dodawał mączki biszkoptowej. Będzie mączka biszkoptowa, mówię, to ma być słodkie. Będzie serwatka, mleko w proszku, mączka z orzecha arachidowego, taką akurat mam. Mleko skondensowane, atraktor waniliowy, ale to wszystko wiadomo do płynnych. Tutaj są suche, więc zaczynamy. Pół kilo miksu bazowego i lecimy z resztą. Ja sobie to staruję dla wygody i 125 g biszkoptu. Taka będzie słodziutka. Zobaczymy, ile tu jest tego biszkoptu. 128, może być już 128. 85 g mleka w proszku. Ono mi się tutaj zbryliło, więc muszę je spacyfikować. Ja sobie pakuję to próżniowo i ono się po prostu strasznie tutaj zbryliło. I 85 g mleka w proszku. Damy sobie to do 200, 128, 130, dam sobie do 210. Wydajcie jak uważacie. Staram się właśnie takie rozdrobnione, to potem i tak będę jeszcze musiał ręką rozdrobnić. Strasznie mi się, mówię, zbryliła to mleko w proszku. Ale jak widać, miks taki bardzo słodki. Dużo węglowodanów. O to właśnie mi też chodziło w tej kulce. Jeszcze podbijemy te węglowodany mlekiem skondensowanym, więc na pewno będzie ok. Ok, 223. Super. Teraz troszeczkę mączki z orzecha arachidowego. Piękny zapach. Niedużo, bardziej żeby coś tak, że tak powiem, namieszać. Równego sobie zrobię 50 g takiego orzecha. Super. 30 g serwatki. Też bardzo mleczna, bardzo dużo węglowodanów. Do 80 daję tą serwatkę. Ona się tak lubi właśnie kleić. O, ale bryła. To muszę ręką rozdrobnić. Daję, że dużo. Jeszcze tak pół łyżeczki. Super, starczy. Jeśli chodzi o suche składniki, no to wiadomo jeszcze oczywiście troszeczkę betainy. Każdych kuleczek. I to jeśli chodzi o słodkie, to jest tak naprawdę wszystko. Bardzo słodkie, przepraszam, nie wszystko. Tego w przepisie nie było, ale postanowiłem dodać. Nie wiem, czemu w sumie tego nie dałem. Dam sobie jeszcze tak 14 g murzynka, czyli olejarki abisyńskiej. Chyba tak nazywa. Do setki, żeby było równo. Chyba każdemu dobrze znany produkt. W kulkach bardzo często występujący. Oj, teraz przysypałem, ale to i tak będzie ok. Nie przekroczę tych 30% na pewno. Teraz sobie to zamieszamy i zobaczymy, jak wygląda miks za chwilę. Tak wygląda miksik. Widać fajnie tą olejarkę, tego murzynka. Słodziutko pachnie. Wiadomo, później będę to dodawał jeszcze do płynnych składników. Mleko skondensowane i oraz atraktor waniliowy, że to było takie mleczno-waniliowe. Teraz czas na kolejny etap, czyli nasze miksy są już tak naprawdę zrobione. To, co teraz powiem, będzie takie samo dla każdego filmu, ponieważ no, część osób, jest to ich pierwszy film, że tak powiem, ze mną, więc może się czegoś dowiedzą. Ci, co już to widzieli, śmiało przewincie, po to robię dla Was rozdziały, żebyście mogli ominąć rzeczy, które Was nie interesują. Dzięki temu, mam nadzieję, oszczędzam Wasz czas. Ok, za chwileczkę będziemy, tak jak mówiłem, przygotować nasze miksy już do rolowania, będziemy je mieszać z jajkami i tutaj chciałbym się zatrzymać i troszeczkę opowiedzieć, tak powiem już bardziej kompleksowo, o przygotowaniu się do rolowania. Po pierwsze, najważniejsze jajka, no bo to one tutaj będą spoiwem naszego miksu. Ile tych jajek na ile kilogramów
miksu, bo to jest takie odwieczne, że tak powiem, pytanie. Powiem Wam od razu tak, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale mogę coś Wam doradzić. Ja używam jajek w rozmiarze M. Mamy S-ki, M-ki, L-ki. One są określone gramaturowo. M-ka to jest bodajże od 53 do 63 gramów jajko. Tak to się, że tak powiem, określa. I taką M-kę na 100 gram miksu dajemy jedną. Tak? I tak jest moim zdaniem najłatwiej sobie to przeliczyć. S-ek będzie musiał dać więcej, L-ek nie wiadomo w sumie, bo ja na L-kach nigdy nie robiłem. M-ka na 100 gram miksu to jest tak naprawdę, powiem Wam, że w punkt. Są miksy, bo też już to zauważyłem i w poprzednim kulaniu i ogólnie, że są miksy, na przykład gdzie mamy kilogram miksu, bo tak nam wyszło i dajemy 10 jajek i tych jajek jest na przykład po pierwsze za mało, wtedy dobijamy jajko. Inny miks, jajek będzie za dużo, dlatego raczej na początku sugerowałbym zaczęcie od na przykład 7-8 jajek w miksie, bo zawsze możemy dobić, już nie wyciągniemy jajka, no ale z drugiej strony zawsze możemy dosypać troszeczkę miksu bazowego, bądź też mąki pszennej i też będzie dobre, ten efekt będzie ok. Tak więc jedno jajko MK na 100 gram miksu, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o konserwant. Ja używam glikolu propylenowego jako konserwant, bezwonny, bezbarwny, naprawdę robi robotę, kulki mi się nie psują, nie przesuszają się, nie mam takich twardych, wiadomo, kamieni, więc jest ok. I ile tego daję? Tego ja daję na jajko, a nie już na gramy miksu. I tak, jeśli chodzi o kulki słodkie, to daję 5 ml na jajko do kulek słodkich i 10 ml na jajko do kulek śmierdzących. Tak robię od lat, tak mi się to sprawdza i kulki mi się naprawdę nie psują. Rok, 2 lata bez problemu, nic się z kulkami nie dzieje. Więcej nie wiem, bo zawsze kulki do 2 lat starałem się zużywać, więc nie wiem, jak to wygląda po 3-4 latach. Nie mam takiej wiedzy, więc Wam nie powiem, czy ta ilość na 3 lata będzie odpowiednia. Tak więc, jeszcze raz, 5 ml do słodkich, 10 do śmierdzących. Czy jeszcze jest coś, co by nam pomogło w tym naszym rolowaniu? Omówiliśmy konserwant, omówiliśmy jajka. Fajnym produktem jest olej, mam akurat rzepakowy, ponieważ po dolaniu do tych jajek, tego wszystkiego, pomoże nam troszeczkę w rolowaniu miksu. Ten miks będzie troszeczkę bardziej taki wilgotny, będzie nam się po prostu on lepiej rolował. Teraz jeśli chodzi o atraktory, wiadomo, rzecz bardzo indywidualna, jedni lubią bardzo intensywny zapach kulek, drudzy delikatniejszy, więc ile tego dajemy? No tak naprawdę, to taka ma Monster Craba, co mówi nam tutaj producent, no, trzeba sobie po prostu przeczytać, czego chce od nas, że tak powiem, producent, ile mamy tego dać i tu jest napisane, że albo 10 ml na kilogram na kulki, albo taki, że tak powiem, luźny miks, tak? Albo 10 ml na jajko, kiedy robimy takie typowe haczykówki. Ja Wam powiem teraz tak, ile ja tego dodaję. Nie dodaję ani 10 mg na kilogram, ani nie dodaję 10 ml na jajko. Ja daję tego I teraz atraktor. Ile tego dodawać? Ja dodaję tyle, ile tak naprawdę mówi producent, a producent mówi, że 10 ml na kilogram na kulki, tak? Tyle tak naprawdę do miksu starczy lub 10 ml na jajko, kiedy robimy haczykówki. I powiem Wam tak, ja się z tym zgodzę, to jest akurat Sissimur, nie wiem jak jest przy innych, mam tutaj jeszcze mainline, ale tego trzeba dać zdecydowanie więcej niż to, co mówi producent. 10 ml takiego atraktora na kilogram suchego miksu naprawdę pozwala nam osiągnięcie zadowalających, że tak powiem, wyników, jeśli chodzi o aromat. Jeśli chcemy bardziej, możemy dać bardziej. Ja zawsze staram się dać te 10, 12, no mniej więcej, nie mniej, tak? Ja lubię po prostu, jak te kulki pachną, więc to jeśli chodzi o atraktor. No i mamy coś takiego jeszcze, co dodajemy często do naszych kulek, a mianowicie jakieś płynne pokarmy, dodatki, likwidy, jak tutaj mamy Robin Reda, mam jeszcze GLM-a. Ile tego dodajemy? No tutaj mówi nam producent 30 ml na kilogram. Ok, no
Można tyle, można dać więcej, można na oko. Pytanie, ile chcemy, żeby tego w naszym miksie było. Pamiętajmy, że taki płynny pokarm, jak dodamy, to spowoduje to, że będziemy musieli dać więcej miksu. On po prostu nam ten miks troszeczkę rozwodni, tak? Więc na pewno będziemy musieli trochę tego miksu dosypać, bądź dajemy wtedy mniej jajek. Aczkolwiek ja uważam, że jak już to dodaję i jajek chcę mieć tyle, ile chcę mieć, ponieważ jajka też będą mi to wszystko spalać i będą dawać taką odpowiednią twardość tych kulek, więc ja, kiedy mam troszeczkę za rzadkie te ciasto, dosypuję po prostu miksu i wtedy jest naprawdę ok. I teraz takie rzeczy już, że tak powiem, techniczne, jeżeli chodzi o rolowanie i wyciskanie. Podczas przygotowania właśnie rolera, jeszcze jest nieprzykręcone, więc Wam pokażę, należy go sobie przelecieć po prostu ręcznikiem papierowym i olejem, tak go troszeczkę natłuścić, wtedy te kulki też lepiej nam z tego rolera schodzą. Istotna rzecz. Oraz jeśli mamy pistolet, że tak powiem, pneumatyczny, czy też nawet ręczny, to warto po pierwsze tłok natłuścić tym olejem, żeby tutaj te o-ringi były tłuste lepiej, wtedy nam to będzie wszystko fajnie wychodzić. Oraz bierzemy tak samo olej na szmatkę, na ścierkę i wszystko tam w środku sobie wycieramy, wtedy ten miks będzie też nam lepiej wychodził, nie będziemy tak, że tak powiem, męczyć naszego sprzętu. Takich małych gadżetów, które nam się przydadzą, to na pewno taka duża strzykawka 60 ml. Ja jej używam do dozowania właśnie konserwantu oraz taka mała to jest dyszka z igłą do dozowania różnego rodzaju atraktorów. Pamiętajmy, że jak już robimy, jakieś tak zrobiłem, że jak już używamy strzykawki jednej do atraktorów, wszystkich różnych, a robimy różne czasami kulki, to pamiętajcie, żeby jak już używacie tych słodkich, to żeby słodkie ewentualnie bardzo dobrze tą strzykawkę wyczyścić, ponieważ niektóre atraktory śmierdzące są tak intensywne, że nam się może to minimalnie pomieszać i gdzieś będziemy czuć ten śmierdzący zapach. Niby nic złego, ale jak ktoś chce mieć czystą, słodziutką kulkę, no to może mu to trochę przeszkadzać. Ok, słuchajcie, ja myślę, że już wszystko Wam powiedziałem. Tu mam takie fajne miareczki, też przydatna rzecz. Będziemy się teraz zabierać właśnie za miksowanie tych jajek z konserwantem, z barwnikiem. Barwnik też można dodać do suchego miksu, naprawdę to nie ma znaczenia. Ja dodawałem i do jajek suchymi, w sensie suchy barwnik do jajek, też jest ok, też wszystko fajnie jest zakolorowane. To właśnie też kwestia indywidualna, więc zabieramy się za to i zobaczymy, co nam z tego fajnego wyjdzie. Zrobię przebiteczkę. Musiałem troszeczkę wyczyścić wiaderko po tych wszystkich śmierdzących i pikantnych kulkach. Zrobimy sobie teraz kuleczki mleczne. Mam tutaj 800 gram, pokazuję, 800 gram miksu tego mlecznego i tutaj będę dawał 7 jajek na początek. Oprócz jajek będzie też mleko skondensowane. 7 jajek. Daję też dosłownie parę tylko mililitrów atraktora waniliowego. Oczywiście konserwant. Po 5 ml, więc 40 ml, bo 8-7 jajek będzie, może jeszcze coś dobiję. I dosłownie troszeczkę, tyle na czubku żółtego barwnika. Chcę, żeby te kulki były takie lekko żółte. No i oczywiście mleko skondensowane. Takie mleko zagęszczone, słodzone. Słodkie. Chciałem właśnie słodzone, żeby to było słodkie. Ciekawe, jak to tam wygląda. Oho. Tak to, słuchajcie, się prezentuje. Bardzo fajna baza do dipów. Dajemy sobie tego mniej więcej tyle. Jeszcze jutro będę robił kulki. To na pewno się nie zmarnuje. Teraz muszę sobie to wszystko ładnie wymieszać. Ładne, żółciutkie. Ciekawe, jak to w miksie będzie wyglądało. Czy będzie się mocno rzucało w oczy? Mam nadzieję, że nie.
oraz mój mleczny miks. Cały wsypuję od razu. I mieszamy. Ok. Biorę sobie teraz to ciasto na warsztat. Muszę je wyrobić ręcznie. O, na pewno dużo mąki by nie trzeba dodać, bo jest bardzo klejące. Pewnie przez tą masę, w sensie przez to mleko skondensowane, bo ono troszeczkę wilgotności tutaj dodało. Strasznie się klei. Więc nie wiem, czy tutaj je rozrobię. Widzicie? Strasznie się klei. Muszę tutaj dodać miksu, żeby troszeczkę zapanować nad tym ciastem, no bo nie jest jak tak. No właśnie, no tak jak wam mówiłem, musicie to kontrolować. Jak jest za dużo, dosypać. Za mało, dobić jajko. Teraz wygląda to, no może nie idealnie, ale zdecydowanie lepiej. Muszę to po prostu teraz jeszcze wyrobić. Wyrobić na stole. No ale już się przynajmniej widzicie, nie klei do ręki. Czas się wziąć do roboty. Za chwileczkę wam pokażę, co z tego wyszło. Udało mi się zapanować nad ciastem. Fajnie widać tutaj tego murzynka. Tutaj są ziarna. Idealna konsystencja. Zbita, fajna. Czas to porolować. Teraz jeśli chodzi o parowanie, to ja używam takiego wielkiego garka. Na to nakładam takie sito do przecierania zanęty po prostu. Teraz w tym roku kupiłem sobie takie większe. Rok temu używałem takiego jakby takiej miednicy dziurawej, podziurawionej, ale to był, powiem wam, szkoda czasu i w ogóle i roboty to zrobić. Takie sito sobie sprawiłem, takie głębsze. Jest koziołek, tu już się woda grzeje. I teraz tak, w zależności jakie macie kulki, czy 16, 18 czy 20, ja dzisiaj robię 18, ja takie 18 będę parował 10 minut. Pamiętajmy, że zawsze parowanie musi trwać dłużej niż gotowanie, z jasnych przyczyn oczywiście. No tutaj będę parował, ja swoje kuleczki zawsze paruję, ponieważ uważam, że to jest lepsza metoda. I teraz tylko trzeba poczekać, aż się woda zagotuje i będę mógł tutaj kulasy wkładać. Tak więc 10 minut będę parował 18, miał 20, to bym parował około 10-11 minut i to myślę wystarczy. Zawsze oczywiście warto skontrolować, czy ta kulka już jest taka twarda, czy nie jest surowa w środku, przepołowić ją, żeby mieć pewność, że wszystko jest ok. Kuleczki mleczne, nazwałem sobie to milki. Trochę ich wyszło, po ponad prawie 1,5 kg. Wyglądają one w paczuszce w ten sposób. Sobie je tak wszystkie fajnie popakowałem w przeźroczyste, ponieważ dzięki temu wiem, ile mam tych kulek, co to są za kulki. Wiecie, na łowisku to po prostu pomaga. I co my tu mamy? Już jedną przełamałem. Pachną delikatnie, bardziej tak wanilią, ale liczy się ich skład, gdzie to jest dużo mleka właśnie skondensowanego. Zobaczymy, jak taki mleczna kuleczka wygląda w środku. Tylko twarde, bo mówię, wszystkie świeżo spod grzejnika. Tu jest troszeczkę tego mniej, ale też tak miało być. Kuleczki bardzo fajne, jak widać. Wszędzie ten murzynek na pewno będzie się fajnie odrywał od tych kulek. Zamykamy. Mówię, one sobie jeszcze muszą trochę dojrzeć, ale o tym dojrzewaniu trochę wam powiem później. Cześć, jak widzicie, kuleczki zostały pięknie już zapakowane. Zajęło mi to, słuchajcie, 2 dni. Ja nie robiłem tylko tych kulek, robiłem też jeszcze inne, robiłem też ich o wiele, wiele więcej. Łącznie zrobiłem około 40 kg towaru, więc naprawdę roboty było co niemiara. Nie obyło się oczywiście bez problemów technicznych, tak